Morze od zawsze przyciągało do siebie ludzi, dając nam jedzenie, ułatwiając komunikację. Kiedyś pierwsze osady, a dziś nowoczesne porty i przemysł turystyczny. Sam też grawituję w tym kierunku, w poszukiwaniu bałtyckich produktów. I oto jestem, szef kuchni, który gotował już kolację w wielu fajnych miastach Europy, jak Berlin, Zurych czy Lyon. Myślę, że przyszła pora poznać kuchnię bałtycką. Cześć, nazywam się Wit-Szykowski, co po niektórzy mówią na mnie pan Tasak. Wraz z ekipą filmowców ruszamy w trasę i mamy nadzieję stworzyć coś wyjątkowego. Zapraszam Was w podróż po kuchni bałtyckiej. Zaczynamy na wyspie Uznam, a dokładniej w turystycznej miejscowości Koserow. Ten region słynie z pięknej zabytkowej architektury i bardzo szerokich plaż. A pierwsza rzecz, która rzuca się tutaj w oczy, to brak parawanów, zamiast tego są fajne wiklinowe koszyki. Na wybrzeżu jestem umówiony z autorem książek o słowiańskich wikingach, który oprowadzi mnie po okolicy. Witam serdecznie, Wit-Szykowski, Kinioli. Czesław Mechło, rybak morski i przewodnik zachodniego Pomorza. Bardzo mi miło. Zapraszam, pokażę jedną z ciekawostek. Z miłą chęcią, chodź. Proszę bardzo. Proszę zerknąć, tam na morzu jest falochron z wielkich głazów. Ten co tak? Tak, gdzie fale się rozbijają. To głazy z rafy Winety. To co tam chodziło do końca z tą winetą? Legenda Winety opowiada nam o przepięknym, bardzo bogatym mieście, które za pychę i rozpustę mieszkańców zalała morska fala i pogrążyła w otchłani wód. Co za dużo to niezdrowo. Ale dobre, bo zaczynam się robić głodny. Klasyczną potrawą na całej wyspie Uznam jest bułka ze śledziem. Wszyscy jedzą, to ja zobaczę, co kryje się w tej bóle. Bułka, cebula, śledź, sałata. Prosta sprawa. Zawsze powtarzam, że w prostocie jest siła. Lekko octowy smak bałtyckiego śledzia, który świetnie łączy się z pieczywem, a cebula nadaje charakter. Od razu mam pomysł na swoją wersję. Jedziemy wzdłuż wybrzeża. Mam w planie zobaczyć, jak pracują popularni restauratorzy w tym rejonie. Następnym przystankiem jest Heringsdorf. Czeka tam na nas rybny sommelier Andre Donke. Intrygujące. Mi sommelier kojarzy się z winem. Guten Morgen. I heard that you are a fish sommelier. Can you tell me a little bit more about this? Ich erkläre dir alles, komm vorbei, auf geht's. Yeah. Dann haben wir auch zum Beispiel... Pan Donke w swojej restauracji oprócz klasycznych dań sprzedaje również produkowane przez siebie przetwory oraz wędzone ryby. Aber wir haben natürlich auch solche Sachen wie Wolmots, Co ciekawe, jest też posiadaczem 2 rekordów świata za największą zupę rybną i największą rybną galaretę. Później wytłumaczył mi, że rybny sommelier, osoba, która zna się na przyrządzaniu różnych gatunków ryb. Potrafi je rozróżniać nawet po samym smaku. Und wir haben natürlich auch frischen Fisch, ne? Natürlich aus der Ostsee, ne? Weil wir von der Ostsee sind hier auf Usedom. Wir haben zum Beispiel ganz tolle Aale, ne? Richtig schöne Aale, Ostseeaale. Wir haben Steinbutt, mein Lieblingsfisch aus der Ostsee, ne? Super Qualität, tolle Portion, schön dickfleischig. Ne? Wir haben zum Beispiel auch Dorsch aus der Ostsee, ganz tolles Exemplar, super frische Augen, Drucktest, die Flossen noch schön feucht, weich, also beste Qualität. Ne? Dann haben wir natürlich Pan auch Andre zaimponował mi swoją pasją. Glück gehabt, Widać, że wir haben kocha Glück, to, eine co robi. riesige Scholle, ne? Sehr lecker. Ne? Was haben wir noch? It's interesting for me as a chef. Yeah. We're in the middle of the season, yeah? Yes. How many dishes you serve here by day? Many hundreds. Thank you for your time. I'm not gonna take it more because you need to open. Thank you very much. Przenosimy się do Rankwitz, na południe wyspy Uznam. Czeka tam na nas kolejny punkt podróży. No, pogoda jest z nami.
O, to jest pan, który 40 lat temu założył tę firmę. Dzień dobry, Guten, tak? Bernd Reschke. Dzień dobry, Bernd Reschke. Były szef restauracji, pan Reszke, opowiadał, że po zakończeniu studiów na Uniwersytecie w Rostock zaczął pracę w Rankwitz i dość szybko został kierownikiem państwowej firmy hodującej ryby. Gdy komuna runęła, wykupił tą firmę i zaczął stopniowo rozwijać. Mówił o wielu trudnościach, m.in. wielkim sztormie, który wywalił mu całą hodowlę na brzeg. Ale wreszcie zbudował restaurację i nowoczesną jak na tamtejsze czasy przystań. Czas nas gonił, więc podziękowałem panu Reszke za spotkanie i ruszyliśmy w dalszą drogę do Kaminke. Kaminke, albo inaczej Kamionka, znajduje się tuż przy granicy polsko-niemieckiej. Właścicielem restauracji, którą tam odwiedzę, jest kolejna ciekawa postać. Uwe Hartmann jest jednocześnie burmistrzem tego miasta. Guten Abend. Dobry wieczór. O, polski. Dobry wieczór. guten Abend. Nein, meine Frau ist in Polen geboren. Und ich spreche ganz wenig Polnisch. Aber ist normal, wir haben viele Gäste aus Swinemünde, aus Urlauber, die in Swinemünde wohnen. Also wir haben viele polnische Gäste hier. W sezonie codziennie wieczorami odbywają się tutaj rybne kolacje, gdzie za jedną łopatą jesz ile chcesz. Język polski i niemiecki mieszają się tu przy wspólnym stole. Techniki wędzenia pokazali mi polscy pracownicy restauracji. Witamy w Kaminkę. Witam serdecznie. Tutaj mamy naszą wędzarnię, jedną z wielu. Tu mamy rybki, które idą właśnie na bufet. Mamy dzisiaj w ofercie łososie. Może masz jakieś pytania, to byśmy od razu sobie... Powiedz mi o tak naprawdę techniki, jakie używasz. Technika polega na tym, że są specjalne wiórki, które się dodaje tutaj do maszyny na noc. Ustawia się temperaturę, a temperatura to jest około 70 stopni. I rano się przychodzimy do pracy i praktycznie można powiedzieć, że ryby są już uwędzone i gotowe do wydawania, do à la carte. Świetne ułatwienie, nie trzeba dorzucać, prawda, drewna. No nie trzeba, to prawda. No jest ułatwienie. Tutaj mamy na przykład, trochę starszą szkołę. O, Wysłużone nasze, bracia bliźniaki. wysłużone dwie wieże. Dzisiaj nikt nic nie ma, ale wysmażył, bardzo dużo ryb zrobiły generalnie w swojej karierze wędzenia, nie? Ale generalnie one są cały czas w pracy, one cały czas robią i one będą robiły jeszcze dłużej niż my tu będziemy pracować. W takim razie dziękuję ci bardzo. Ja dziękuję, miło was Wiem, że poznać. do pracy musisz wracać. Dziękuję wam bardzo, pozdrawiam. Idealne miejsce na zakończenie dnia. Razem z ekipą zasiedliśmy do stołu, żeby spróbować uwędzonego przed chwilą łososia. Nie dziwi mnie, że przyjeżdża tutaj tyle osób. Całe życie w drodze. Od pewnego momentu to kuchnia zaczęła wyznaczać mi kierunek. Zazwyczaj to ja gotowałem dla innych. Tym razem będzie trochę inaczej. Spotkałem tu osoby, które związały swoje zawodowe życie z przygotowywaniem ryb. Prowadząc swoje restauracje, czerpią satysfakcję z karmienia ludzi. Mimo różnic, to nas łączy. W tym świecie zapachów, zmysłów, produktów i różnych ludzi nie dostrzegam granic. Jedyne, o co muszę zadbać, to utrzymać tak zwaną chęć poznania. Pierwszy odcinek tylko wzbudził mój apetyt na więcej.